Cześć, w tej pierwszej części filmu po wyspie Madera zobaczymy m.in. miasto Funchal i jego atrakcje, ciekawe szlaki, np. z wodospadami. Pojedziemy z jedną z najbardziej stromych kolejek górskich na świecie oraz zobaczymy interesujące miejsca i punkty widokowe na naturę wyspy. Zapraszam do oglądania. Ale gdzie, co? No można z Maderem. Nagrasz, kochanie. Dla wylotowania, dla wylotowania. Pierwsza atrakcja po drodze mojej trasy to pomnik Cristo Rey, Chrystusa Króla na Maderze. Pomnik z roku 1931 zniesiony za ocalenia życia mieszkańców Madery podczas trzęsienia ziemi. Madera, nazywana wyspą wiecznej wiosny ze względu na łagodny klimat przez cały rok, położona jest na Oceanie Atlantyckim i ma urodzajną glebę wulkaniczną, co sprzyja uprawie roślin. Słynie z produkcji bananów, winorośli, trzcini cukrowej oraz słodkich ziemniaków. Widzimy tutaj ogród botaniczny Funchal, który prezentuje zarówno lokalne, jak i egzotyczne gatunki roślin. Bilet wstępu do ogrodu kosztuje 10 euro.
Madera, znana z malowniczych krajobrazów i łagodnego klimatu, przyciąga wielu słynnych ludzi. Widzimy tutaj pomnik cesarzowej Sisi, Elżbiety Bawarskiej, cesarzowej Austrii, która często odwiedzała Maderę, gdzie szukała spokoju i zdrowotnych korzyści. Jest też pomnik papieża Jana Pawła II, który odwiedził Maderę w 1991 roku i odprawił tam mszę świętą w mieście Funchal. Kolejny polski akcent na Maderze to po piersie marszałka Józefa Piłsudskiego. Odwiedził wyspę w 1930 roku na zalecenie lekarzy, którzy sugerowali mu łagodny klimat Madery. Piłsudski zmagał się w tym okresie z problemami zdrowotnymi, a Madera była dla niego miejscem regeneracji. Na Maderze urodził się słynny piłkarz Cristiano Ronaldo. Na wyspie jest jego muzeum, hotel sieci CR7 oraz lotnisko jego imieniem. Targ handlowy Funchal to kolejne ciekawe miejsce, które warto zobaczyć. Można tam kupić owoce egzotyczne. Jednak ceny tam chyba ustawione pod turystów, ponieważ 12 euro za 3 owoce to trochę za drogo. Popularnym owocem na Maderze jest marakuja oraz anona. This week is this one. This one is they have more. Na targu rybym natomiast zobaczymy rzadką rybę pałasz czarny. To charakterystyczna ryba z dużym okiem i mocnymi zębami, gdzie występuje tylko w okolicach Madery i Wysp Kanaryjskich. Pływa na dużych głębokościach od 180 do 1700 metrów poniżej poziomu wody i ma długość 110 cm maksymalnie. Jazda autem po Maderze początkowo sprawiała niepokój, czy auto da radę wjechać pod górę. Jeździłem już po podobnych drogach w Czarnogórze czy Grecji, ale tutaj wjazd na górę pod dużym kątem i z zakrętami był pewnym wyzwaniem. Dodatkowo jest przyzwolenie na parkowanie na drodze, zajmując połowę pasa, a kierowcy miejscowi, szczególnie Funchal, jak widzimy tutaj, taksówka, znając na pamięć swoje drogi, jeżdżą szybciej niż turyści i nie sprzyja to spokojnej jeździe.
Kolejną atrakcją na Maderze jest zjazd saniami na ulicy z góry Monte do Funchal. Sam zjazd trwa do 15 minut i kosztuje 25 do 35 euro. Jest to jedyna taka atrakcja, z których warto skorzystać. Widzimy teraz z punktu widokowego Dolinę Zakonnic. Dolina ta zaciecha swoją nazwę siostrą zakonnym z klasztoru Santa Clara w Funchal, które w XVI wieku schroniły się w tym niezwykłym wąwozie przed najazdem piratów. Pico Areo 1810. Popularna trasa górska PR1 z balowniczymi widokami z Pico Areo do Pico Uivio okazała się nie do zrealizowania dla mnie z uwagi na warunki pogodowe. Jest taka pogoda, spieszcza, mgła, mleko. Dalej mleko. Ale czas zawrócić. Nie ma sensu iść w takim mleku. Nic nie widać się.
Szlaki PR6 to łatwe trasy, gdzie można zobaczyć wodospady. Wstęp na trasę kosztuje 3 euro. Wędrując po szlakach można zauważyć sieć lewat. Są to kanały nawadniające, które towarzyszą nam przy trasach górskich.
Spójrzmy na ten gęsty, porośnięty las. Dawniej tak wyglądała większa część Madeiry. Kiedy Portugalczycy dotarli na wyspę w 1419 roku, zastali tak obficie porośnięte tereny. I odkrywcy uznali to za wyróżniającą się cechę tego miejsca. Nazwali wyspę Madeira, która oznacza drewno. Później Portugalczycy naspalili część lasów, aby stworzyć miejsce pod uprawy i osadnictwo, co z kolei uczyniło wyspę bardziej dostępną. Jednak bogactwo drewna pozostało w pamięci i w nazwie, która do dzisiaj przypomina o naturalnym krajobrazie, jaki odkryli pierwsi przybysze. Estrades de Cruz jest kolejką liniową, która należy do bardzo stromych i spektakularnych na świecie. Pokonuje różnicę wysokości 450 metrów, schodząc od klifów aż do poziomu morza. Ma nachylenie około 90%, blisko 44 stopnie, co kwalifikuje ją do kolejek bardzo stromych o dużym nachyleniu.
Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Madery.